No siemanero, witam was na kanale amatorowym. Witam również w kolejnym race vlogu. Aktualnie ciśniemy na objazd trasy, mamy piąteczek. Następnie skikniemy na jakąś myjkę, ogarnąć rower. Opowiem co i jak ogarniam przed zawodami. I następnie w niedzielę startujemy w Pucharze Mazowsza. Będą jakieś przebiteczki, obiecuję, prawdopodobnie z Rock Gardena, coś tam moja kochana żona nagra. I oczywiście na sam koniec podsumowanie wyścigu, oczywiście podsumowanie subiektywne, jak i podzielenie się wynikami, jakie udało się po prostu wypracować na tym bardzo ciężkim wyścigu. Jedyny smucący fakt jest taki, że powinniśmy startować w sobotę i w niedzielę, bo w sobotę na tej samej trasie rozgrywa się Puchar Mazowsza, ale nie dopuścili nas, amatorów, niestety, przez co wielka łza się toczy po policzku mym. No cóż, żartowałem. Jedziemy z tym tematem. I wjeżdżamy w pierwszy fajny fragmencik, trawersik. Lekko w lewo, trochę w prawo, ja tu wysoko. Trzymam się lewej. Wysoko na trawersach. Cyk. Uwaga, tu jest taki niezły zjeździk, on nie wygląda na kamerce, a jest taki, no, niezły. Drop i nawijka do góry. I wylatujemy na singla. Single są szerokie, bez obawy. Rock Garden. Cyk, wysoko do lewej. Ja sobie robię tak i sobie robię tak. Najeżdżam. Tu się trzymam utartej ścieżki, bo jest najszybsza. No i dalej wpadamy w singla i dropy. Sekcja dropów przed nami. Mamy jednego, drugiego, gapa, dropa i takiego dropa z Sinawaki. Ja sobie wychodzę szeroko i bawię się, żebym zabawę zaufania, czyli nie wciskam hamulca. Panie hop. O, ten podjazd fajny. Do ataku, tutaj pyk. Łapię Krzysztofa. Łapię pierwszego, bo Krzysztof jest drugi oczywiście. Wychodzę na prowadzenie. I pyk tutaj do lewej. Jeszcze dociskam atakiem, bo to jeszcze nie koniec. Pyk. Zostawiam Krzysztofa, który siadł mi na koło. Jestem pierwszy. Okrutnie zmęczony, ale pierwszy. I to wszystko dramatycznie na ostatnim kółku. O. Tu jest po prawej drop, a my w lewo wylądowanie tego dropa. Cyk. Ale się enduro. Cyk. Po świeżej ściury. Ale to kurde siedzi. Tutaj zobaczcie, co się dzieje. No jest elegancko wręcz. Nie wygląda, ale fajny podjeździk. Będzie zjeździk i zakręt z ujemnym profilem do góry. Prawo. Wreszcie dobrze złożyć, wybić się, cyk i jesteśmy. Tam widać, że wypruwa ludzi i się nie dziwię. Trzeba mieć dobre opony, jak ja. I wtedy ścióła jest niestraszna. Nie czuję, że rymuję. Pyk, w dół i pod górę. Kto będzie miał pod nogą, ten tutaj będzie mógł wyprzedzać. I jakby zawracamy do Rock Gardena, ale górą. No, znałem przerywnikiem. Dół i nawrota.
lewą się nie da wyprzedzić. Jakby chciał. Chodź puść. Ogólnie jest prosta technicznie ta runda, ale tutaj jest sporo pracy ciałem, no bo masz, jakby nie patrzeć, cały czas pump tracka. I tutaj środeczkiem najbardziej sprawdzony patent. Wygląda na też taki w miarę łatwy, ale trochę tam trzeba się zastanowić. No też nie jest trudny. I jesteśmy chyba tak przy Rock Gardenie. A Rock Garden to jest początek praktycznie. No i zbliżamy się takim singielkiem już do końca. Tutaj już nie ma nawet góry dół, tutaj jest lewo prawo. Tu trzeba ciąć moim zdaniem, bo po szerokiej jest niebezpiecznie, te bandy nie mają podparcia jako takiego. Tutaj szeroko i znowu wąsko. No, dziękuję bardzo. Cała runda. Jestem po objeździe trasy i uważam, że trasa jest jak na początek Pucharu Mazowsza mega sztosem. Dlaczego? To już mówię, bo nie jest ciężka tak technicznie, tylko fizycznie. Bo wszystkie nagrania, które są na YouTubie, czy to Karola, czy Hani, to te trasy wyglądają na płaskie, a tam jest cały czas góra, dołek. I to jest tak naprawdę ciężkie fizycznie, bo żeby cały czas zachować tę prędkość i cały czas jechać na w miarę mocnym poziomie, no to trzeba całym ciałem pracować. I uważam, że to jest bardzo fajne. Też nie ma jakichś ciasnych zakrętów, jak to słynie tutaj Puchar Mazowsza, czy Wesoła, czy znany już nam wszystkim doskonale Bukowiec. Wydaje mi się, że to jest naprawdę odpowiednia runda. Bagno Pulwy, no tutaj naprawdę będzie zbierać dobre opinie w moim mniemaniu, bo na żywo trasa ma zupełnie inny charakter i kamera totalnie tego nie oddaje. Mi się bardzo podoba. Uważam, że będę miał tam całkiem dobry wynik. Tak naprawdę są takie 3 zjazdy, w tym jeden Rock Garden. No dosyć prosty, nie oszukujmy się. Fajnie wygląda, okej, to trzeba przyznać. Fajnie wygląda na nagraniach, ale tak jak się jedzie wybór linii i tak dalej, to tam jest mega prosto do wykonania. Myślę, że pojadę na bardzo dobrym poziomie. Ciekawe jak noga poda. Też nie wiem na jakim jestem poziomie wytrenowania. Myślę, że to wszystko ładnie sobie dopnę i że będziecie to wszystko widzieć na nagraniach. Także co, ja idę czyścić rower. Już tego nie będę nagrywał. Widzimy się na zawodach. Już jadę. No, Jak jest? to jestem dogrzany. Uważam, że mamy sporą konkurencję. Nie wiem czego się spodziewać. Ogólnie plan jest taki, że idzie dzida od startu, żeby wpaść w te techniczne sekcje gdzieś tam w czubie całej stawki, więc nic, tylko trzeba trzymać kciuki i mam nadzieję, że pójdzie mi start po myśli. Super. Powodzenia. Dzięki. Generalnie powiem tak, każdy miał taki pomysł jak ja od startu. Wszyscy cisnęli bardzo mocno. Pierwsza rozbiegówka weszła w moim wykonaniu bardzo dobrze, natomiast gdzieś tam między drugim a trzecim okrążeniem zawisnąłem pomiędzy 2 grupami, pomiędzy pierwszą a drugą i zastanawiałem się co robić. Zdecydowałem, że jednak będę jechał swoim tempem, przytrzymam te 400-500 watów na każdym z podjazdu i nie oglądałem się za siebie. I bardzo dobrze to wyszło, bo uspokoiłem tętno, przez co zachowałem jeszcze siły i na 4. kółku doszedłem jednego z elity, zostawiając go
na no, paręnaście sekund albo i więcej. Jeszcze tam juniora łyknąłem po drodze, więc wyścig w moim wykonaniu uważam na 9 na 10, więc subiektywna moja ocena to jest 9 na 10. Jedzenie dobre, regeneracja super, rower idealnie ustawiony, nie było żadnego problemu z ciśnieniem, z zawiechą. Wszystkie podjazdy, które mogłem, wykonywałem na sztywno, więc taktykę dobrą obrałem. No nic, tylko jeszcze bardziej rozwijać VO2 Maxy i piłować w górnej strefie, żeby to wszystko coraz lepiej wchodziło, żeby mógł dłużej przetrzymać w tej 5. strefie, więc dzięki.